Dzień dobry moi mili, witam was w troszeczkę innym odcinku niż zwykle z stali. Tym razem przygotowałem dla was specjalny materiał, w którym omówię top 10 kart neutralnych, bym to nazwał, które są, tak powiem, warte uwagi na początek gry, które praktycznie używa się je do końca jakby tej gry, więc to są karty, które warto, że tak powiem, przygotować na początku już swojej przygody z Gwintem lub nawet dla starych wyjadaczy, którzy próbują jeszcze zoptymalizować swoje deki, bym powiedział bardziej średnio zaawansowanych graczy niż profesjonalnych. Zanim przejdę oczywiście do omawiania kart, to powiem jedno, że to jest moje subiektywne top 10. Wy w swoim odczuciu możecie napisać, co jest waszym zdaniem w top 10 właśnie neutralnych kart. Dajcie znać oczywiście to w komentarzu i zostawcie łapkę oraz subskrypcję. A więc pierwszą kartą, którą stwierdziłem, jest must have. Przy każdym oczywiście zapamiętajmy jedną rzecz, zanim przejdę jeszcze do top 10. To przypadkowa kolejność od najwyższej prowizji do najniższej. Tu nie ma od 1 do 10. Stwierdziłem, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia w tym wypadku oczywiście. I wiem też, że są deki lojalne, więc prawdopodobnie pojawią się top 10 z każdej jakby frakcji jeszcze, ale to się zastanowię. Dobra, przejdźmy w końcu do pierwszej karty. Moim zdaniem oczywiście. To jest Oneiromancja, karta, która zawsze nam pozwoli dobrać kartę, którą chcemy. Jeżeli jej nie znacie, to po prostu możemy zagrać dowolną kartę ze swojej talii, czyli zagrywamy i wyciągamy to, co jest nam potrzebne. Echo powoduje to, że możemy ją dwukrotnie zagrać w grze. No i tak pokrótce mówiąc, ona po prostu ułatwia nam dobór przy kartach, które mamy w talii. Teoretycznie nam ułatwia dobór, bo wiadomo, czasami tej Oneiromancji możemy nie dobrać. Kolejną kartą, jeżeli chodzi o neutrale, to jest Sirocco, moi drodzy. Karta, która swego czasu praktycznie ją wszędzie widywałem. Dalej ją widuję dosyć często, chociaż przez ostatni miesiąc nie grałem zbytnio w Gwinta. Ale to jest też karta, która kontroluje nam praktycznie wszystkie strategiczne targety. Czy to jak swego czasu bardzo często nawet zagrywane było Sirocco w mutageneratory, w scenariusze, czy bardziej strategiczne jakieś karty typu kurczę, lokalizacji właśnie, więc też to jest bardzo, bardzo taka elastyczna karta, którą warto mieć w swoim deku. Może nawet wygrać gierkę, no po prostu w skrócie. Kolejna karta, moi drodzy, trzecia, to jest Dekret Królewski. To jest coś takiego jak Oneiromancja z ograniczeniem do jednostki, czyli nie zagramy sobie chociażby Sirocco z tej karty. No i oczywiście jednorazowo, a nie tak jak Oneiro, że 2 razy, więc też ułatwia nam dobór kart. Czwartą kartą to postawiłem 3 w sumie, moi drodzy. Dlaczego? Bo swego czasu traktowałem je jako zamienniki. To jest Geralt z Igni, oczywiście, Geralt z Rivi i Geralt Professional, oczywiście, nie? Ja się oprę na tym, że ja bardzo często grywałem Geralta z Rivi i ją bym wybrał na dzień dzisiejszy, aczkolwiek swego czasu pojawiał się Geralt zawodowiec, czyli profesjonal. Zadaj 3 jednostkom po 1. No i oczywiście jak mamy Wiedźmina na stole, to on też może nam załatwić jednostkę z wielokrotnością 3, tak? Zniszczyć może. Lub zadajemy 3 obrażenia jakiejś jednostce. Geralt z Rivi powyżej 9, na Igni może dużo więcej punktów zrobić. Oczywiście najlepiej rzucać przed użyciem rozkazu przy sile 25 po stronie przeciwnika. To jest taka mała. Te 3 karty dałbym na 4. miejscu i bym tutaj się zastanawiał nad tym.
Kolejną kartą, która jest jedną z moich ulubionych kart, jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest Płotka. To też wydaje mi się, że praktycznie powinna być grana w większości decków. Najczęściej w deckerze jest grana albo coś w tym stylu, ale generalnie ja lubię Płotkę wsadzać w każdy deck, jeżeli gdzieś tam sam gram. I tutaj dałbym też, no i taką kartą, która jest też grana w parze z Płotką, to jest Highdaver. Więc tutaj też bym dał jako kolejną kartę. Troszeczkę więcej jakby powiem teraz o kolejnej karcie, bo tutaj jest Doregara i to jest kolejna karta w tej ścisłej czołówce, którą bym dał. Blokujemy jednostkę i mamy 6 punktów, czyli trochę kontroli, do tego mamy jeszcze blokadę, no i 6 punktów, więc też całkiem spoko. Maxi, jeżeli to jest też kolejna karta i dosyć fajna, bo nie dość, że 5 prowizji, to jeszcze 7 punktów, to jeszcze podglądamy, co mamy na top decku i czy nam to pasuje, czy nie. Wydaje mi się, że to jest fajna karta, która może ułatwić nam grę, jeżeli nie gramy na przykład właśnie Dekretu, czy nie gramy Oneiro, może nam też fajnie przetasować i wygrać grę. No i ostatnie dwie karty to są 4-prowizyjne, też grywane często. Jest to wiewiórka, czyli wygnamy kartę z cmentarza przeciwnika. Z reguły to są karty echo, więc jak na przykład Oneiromancja, czy na przykład Coup de Grâce z Nilfgaardu, którą też możemy 2 razy zagrać. To jest ta jedna czwórka. No i wydaje mi się, że Wolf to jest też karta, która nie dość, że oczyszcza, pozwala nam oczyścić jednostkę, czy to z blokady, z trutki, czy z czegoś podobnych statusów. To jeszcze dodatkowo mamy 4 punkty, wiarygodne 4 punkty. No i przejdźmy do tej sekcji specjalnej właśnie, której ja bym powiedział. To tak, zakazana fiolka, fajne punkciki, więc tutaj to jest dosyć 8 punktów mamy. No i druga rzecz, jeżeli przeciwnik też to gra, no to oczywiście mamy możliwość zobaczyć, jaka jest talia przeciwnika, więc takie trochę open decki bym powiedział z opena, tak się śmieję. Jeżeli jeden i drugi przeciwnik gra, wtedy trzeba przechytrzyć. Właśnie kartą, którą sobie jeszcze zanotowałem w tej liście specjalnej, tych dodatkowych, to bym dołożył właśnie Xaviera. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy teraz jest zgrany, powiem szczerze, ale mimo wszystko możemy utrudnić trochę rozgrywkę przeciwnikowi, jak ktoś gra na przykład ogry, bo chce na przykład sobie zjeść wielkiego ogra z Ozrelem, więc to też jest ciekawe rozwiązanie. Chociaż się ogra, jak grałem kilka meczy, to spotkałem talię ogrów, więc może są w mecie nadal. No i kolejne dwie karty to trochę takie kontrowersyjne, czy nie kontrowersyjne, dajcie znać, co o tym sądzicie, ale zakazany rytuał, czyli removal, niestety jest to karta dosyć, bym powiedział, opcjonalna z tego względu, że wszystko zależy od tego, co gramy. Jak gramy niskie jednostki, czyli na przykład, nie wiem, coś ze Skellige, no to możemy grać ten zakazany rytuał, prawda? Ale wydaje mi się, że też jest dobry pomysł. No i Tris Telekineza też dosyć też taka opcjonalna karta. Wydaje mi się, że niekoniecznie, jeżeli chodzi o te pozostałe karty, które wymieniłem, ale też jest warta uwagi i rozważenia przy ewentualnym tworzeniu jakiegoś deku. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że moja lista top 10 kart, które warto skraftować na początek, albo jeśli nie macie tych kart, to ogólnie w trakcie swojej kariery w Gwincie, które warto rozważyć przy tworzeniu deków. Oczywiście dajcie znać, które wy dalibyście karty w swojej top 10. Napiszcie to w komentarzu. No i oczywiście, jeżeli wam się film podobał, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Subskrypcja najlepiej z dzwoneczkiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.